Cześć, z tej strony Ola i witam w kolejnym filmie na Dzikich Wróblach. Pomyślałam, że dzisiaj opowiem Wam trochę o takich moich ulubionych książkach, które przeczytałam w ciągu swojego życia. Są to książki, które na pewno zrobiły na mnie ogromne wrażenie w momencie, kiedy je czytałam, a poznawałam je na różnych etapach swojego życia, więc te książki też są dosyć różnorodne. Wybrałam tylko 4, bo wydaje mi się, że to jest dobra liczba, żeby o każdej trochę opowiedzieć, a żeby też ten film nie był zbyt długi. Jeszcze takim dodatkowym argumentem, żeby o tych książkach opowiedzieć, może być to, że żeby trochę się poznać, mogę się trochę przedstawić poprzez te książki, opowiedzieć o swoim guście czytelniczym i o tym, jak on się wykształcił i właśnie jakie książki wpłynęły na to, co teraz lubię, czego szukam w literaturze. No i może nie przedłużając, przejdziemy już do książek. Będę opowiadać chronologicznie, czyli w takiej kolejności, w jakiej poznawałam te książki i no to też będzie odpowiadało konkretnym etapom w moim życiu. Więc zaczynając od pierwszej, trochę się wstydzę tak naprawdę, bo jest to jakieś obnażanie się czytelnicze przed Wami. No ale cóż, to są książki, które naprawdę bardzo cenię, bardzo lubię i wzruszają mnie w zasadzie do dzisiaj. Pierwszą książką jest Ania z Zielonego Wzgórza. Może to nie jest duże zaskoczenie, bo wydaje mi się, że ta książka jest w spisie ulubionych książek wielu osób. Ania z Zielonego Wzgórza, czy też cała seria książek o Ani z Zielonego Wzgórza, oczywiście autorstwa Lucy Maud Montgomery. Ja tą książkę poznałam no, chodząc do szkoły podstawowej. Nie pamiętam dokładnie na jakim etapie. Podejrzewam, że dosyć wczesnym. Ja mam tutaj wydanie z 1984 z wydawnictwa Nasza Klasa. Już jest troszkę takie zużyte, że tak powiem, było wielokrotnie czytane. Jeszcze z takich cennych informacji ta książka została wydana po raz pierwszy w 1908 roku w Kanadzie, jeśli się nie mylę, a polskie wydanie było już w 1911. Nie wiem, czy jest sens tłumaczyć Wam, czy opowiadać Wam fabułę Ani z Zielonego Wzgórza, bo ona jest dosyć powszechnie znana. Oczywiście poznajemy Anię Shirley, czyli sierotę, która na skutek pomyłki zostaje adoptowana przez rodzeństwo Cuthbertów, Marylę i Mateusza i przybywa do nich, do Avonlea, na wyspę księcia Edwarda. I tam dorasta, dojrzewa, chodzi do szkoły, poznaje nowych przyjaciół, no i przeżywa życie, mając naprawdę szalone i ciekawe przygody. I to, co jest najważniejsze w postaci Ani, jest to dziewczynka obdarzona bardzo bujną wyobraźnią, jest gadułą, ciekawską, taką rozedrganą, cały czas poszukującą dziewczyną, która pakuje się w tarapaty trochę przez to, że właśnie ma tą swoją bujną wyobraźnię i dużą emocjonalność, która kieruje nią w życiu. Niemniej oczywiście zawsze z tych tarapatów spada na 4 łapy i życie toczy się dalej do momentu, aż nie popełni kolejnego błędu. No i na tym polega tak naprawdę cała ta seria, w której w późniejszych tomach poznajemy jeszcze życie Ani na studiach, czy też już w dorosłym życiu, kiedy zostaje nauczycielką. Ciężko mi jest powiedzieć, jak wielki wpływ miała ta książka na mnie jako dziecko, bo naprawdę postać Ani wywarła na mnie ogromne wrażenie i była moją wielką inspiracją. Zresztą jest do dzisiaj tak naprawdę. Dzięki tym książkom sama jako dziecko zaczynałam pisać, próbowałam pisać jakieś swoje pierwsze opowiadania, książki, co myślę, że też jest taką dosyć powszechną reakcją na te książki, tak mi się wydaje. Że właśnie dużo osób, które czytały Anię z Zielonego Wzgórza, no to też zaszczepiło to w nich jakąś taką potrzebę pisania książek czy na przykład zostania nauczycielkami, bo to też wydaje mi się jest częstym zjawiskiem. Ja sama zresztą bawiłam się bardzo dużo w nauczycielkę jako dziecko. Miałam dziennik i swoją udawaną klasę, której tłumaczyłam zasady istnienia świata. No i sama postać Ani, która jest w tym swoim romantyzmie i wrażliwości bardzo taka naiwna, taka wręcz dziecinna,
ale jednocześnie jest bardzo dzielna w tym wszystkim i myślę, że może dawać taką motywację do działania. Trzymam się tego do dzisiaj tak naprawdę i za każdym razem jak czytam te książki, to bardzo mi się one podobają i są dla mnie takim świeżym oddechem i no, napełniają mnie taką wiarą w to, że ta moc wyobraźni naprawdę pokieruje mnie w dobre strony i tego się bardzo trzymam od dziecka, chociaż wiadomo, że różnie z tym bywa. Przy okazji ten świat, właśnie takie przełamanie w wieku XVIII i XIX to jest estetyka, którą ja bardzo lubię i w której bardzo się odnajduję, a jednocześnie mam za nią taką wielką tęsknotę, za tymi domami, tą architekturą. Oczywiście tutaj w Ani no to mamy ten klimat kanadyjski, więc to do Polski podejrzewam jest zupełnie nieporównywalne. We mnie to budzi takie uczucie tęsknoty za czasami, które już minęły, chociaż no ja jestem z zupełnie innej epoki teraz i nie mam tego punktu odniesienia, ale jednak czuję to wewnętrznie, że jest tam jakaś tęsknota za tą prostotą, która w mojej głowie się kojarzy właśnie z tymi czasami. Dużą rolę już w tych książkach gra u mnie nostalgia właśnie za tymi czasami, jak poznawałam tą historię, ale nawet teraz, jak przeglądam tą książkę, no to spójrzcie, takie są piękne ilustracje tutaj w środku. Rysunki są, zaraz Wam powiem kogo, Bogdan Zieleniec ilustrował. Ogólnie polecam tą książkę młodszym czytelnikom. Myślę, że warto się z nią zapoznać, czy podrzucać swoim dzieciom w młodości, albo jeśli jeszcze jej nie poznaliście, no to też polecam również dla starszych. Tak jak mówię, ja sama ją co jakiś czas czytam. Całość czytałam, myślę, że co najmniej 5 razy i no na pewno to nie będzie ostatni raz, kiedy te książki czytałam, więc co jakiś czas lubię sobie do nich wracać, co parę lat. Myślę, że dla młodszych no to dobrze jest pokazywać właśnie takie wzory jak Ania. Wydaje mi się, że to jest dobry taki wzór na młodość, na dzieciństwo i może zdeterminować dużo nie tylko w takim guście czytelniczym, ale też no, po prostu w życiu. I myślę, że to jest naprawdę cenna książka i przyjemna rozrywka, bo ona też jest po prostu śmieszna i zgrabnie napisana, więc naprawdę warto się z nią zapoznać. Teraz przejdę już do trochę późniejszego etapu w moim życiu, czyli do liceum. I w liceum właśnie po raz pierwszy przeczytałam Chłopów. Dokładnie miałam tylko pierwszą część w szkole, czyli jesień, ale z rozpędu wtedy przeczytałam wszystkie 4, bo tak mi się, wszystkie 4 części, bo tak mi się spodobały. I od tamtej pory czytałam Chłopów w całości chyba 3 razy. No i tak przymierzam się, żeby przeczytać jeszcze raz całą tą powieść. Ja mam wydanie tutaj z Państwowego Instytutu Wydawniczego w takich żółto-zielonych okładkach. One są z roku 1982, oba te tomy, bo tu są 2 tomy podzielone na 2 części. Oczywiście jeśli chodzi o Chłopów, jest to powieść taka społeczno-obyczajowa, która dzieje się na przestrzeni 4 pór roku. No i właśnie te 4 części to jest podział na 4 pory roku. Autorem jest Władysław Rejmont, no, czyli taki czołowy przedstawiciel realizmu młodej Polski, czyli też początku XX wieku. Jeśli chodzi o pierwsze wydanie Chłopów, ono oczywiście było podzielone na kilka części i ten okres wydawania to był 1904-1909 rok, czyli pierwsze dziesięciolecie XX wieku. No i tutaj jeśli chodzi o fabułę, to powiem też raczej krótko, bo ona jest dosyć obszerna, a nie mamy na to teraz takiej przestrzeni. Akcja powieści toczy się we wsi Lipce i opowiada o życiu społeczności wiejskiej, która tą wieś zamieszkuje. Głównym takim motywem jest wątek romantyczny, który toczy się między Maciejem Boryną, czyli jednym z głównych bohaterów,
takim dojrzałym, starszym mężczyzną, który jest jednym z najbogatszych gospodarzy tam na tej wsi, a Jagną, czyli młodą 18-letnią dziewczyną, która jest ciągle na językach na wsi, no bo znana jest z tego, że biega za chłopakami, ciągle wplątuje się w jakieś romanse, w jakieś skandaliki. Znana z tego, z tej swojej namiętności, porywczości, jeśli chodzi o jakieś romanse. I jeszcze jest trzecie ogniwo tego romansu, czyli syn Macieja Boryny, Antek, który też no, ma romans z Jagną, czyli no, można powiedzieć w późniejszym etapie książki ze swoją macochą, ponieważ Boryna i Jagna biorą ślub zaraz w pierwszej części, na początku tej książki. Przy okazji powieść też opowiada o no, takim po prostu codziennym życiu tej społeczności, o konfliktach czy też kłótniach rodzin, rodów, o ziemię, majątki, o różnych zwyczajach, które tam we wsi się odbywają no i o takim życiu codziennym, które właśnie rozprzestrzenia się na cały rok, na wszystkie 4 pory roku. Dokładny okres, kiedy ta historia ma miejsce, nie jest znany, ale no tak ogólnie określa się, że jest to koniec XIX wieku, sama końcówka XIX wieku, ale to do fabuły to nie ma większego znaczenia. Warto jeszcze wziąć pod uwagę to, że Rejmont no, był pisarzem młodopolskim i w tym okresie ta chłopomania, ta fascynacja wsią była bardzo silna. Zresztą dzisiaj też jest, tak mi się wydaje. I to bardzo czuć w tej książce. To znaczy, mimo że ona jest dosyć taka naturalistyczna i ten rytm, który jest wyznaczany przez pory roku i te wszystkie obrzędy, zwyczaje, które są opisywane, to jest bardzo tak właśnie naturalnie i dobrze oddane, ale z drugiej strony jest to powieść mocno romantyczna i romantyzująca tą wieś. I ja tą książkę właśnie polubiłam za ten romantyzm, który jest tam ukryty. Zresztą, no nie wiem, mówi się, że niedobrze jest tak romantyzować tą wieś, ale z drugiej strony no może to jest takie naiwne romantyzowanie, ale mi się to podoba i to jest coś, co do mnie trafia i ja też no, wychowywałam się w takim miejscu, nie wychowywałam się na wsi, ale poznałam jakiś procent tego wiejskiego życia, więc jest mi to bliskie i wydaje mi się, że dobrze jest to pokazywać właśnie w taki sposób. Ona też nie unika brutalności i nie unika takich surowych wiejskich zasad, surowych po prostu zasad życia i świata, które no, istnieją gdzieś w przestrzeni naszej ludzkiej. Więc to też nie jest tak, że tu jest tylko sielanka i nie dzieje się nigdy nic złego, bo tutaj w tej powieści dzieją się rzeczy, które są przykre, są ciężkie, są trudne i pamiętam taką scenę, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. No nie chcę jej tak zdradzać, ale ona dotyczyła Kuby, czyli parobka Macieja Boryny. Jeżeli czytaliście Chłopów, no to pewnie kojarzycie, o którą scenę może mi chodzić. Ona się odbywała w trakcie wesela Boryny. No i pamiętam, że czytając ją właśnie w liceum, zrobiła ona na mnie ogromne wrażenie. I dla mnie właśnie w Chłopach ta dualność świata, czyli to, że jest dobro, a jednocześnie jest też ta przykra, ciężka strona życia, no to dodaje jeszcze takiego dodatkowego realizmu do tej historii, przez co ona sama w sobie no jest dosyć ciężka i finał też jest dosyć taki poruszający. Te postacie nie są takie zero-jedynkowe i one naprawdę się zmieniają na przestrzeni tej historii. Na przykład postać Hanki, która się zmienia diametralnie, Antek, który też się zmienia. No, wszyscy tam w zasadzie przechodzą jakąś przemianę na przestrzeni tych pór roku. I to jest naprawdę świetna książka, którą ja za każdym razem jak czytam, to odkrywam w niej coś nowego i ona za każdym razem wciąga mnie tak samo mocno. Zwłaszcza jeśli ktoś interesuje się taką kulturą ludową, to też warto Chłopów przeczytać, bo tam dużo tych właśnie zwyczajów ludowych czy
czy takich zabobonów, czy zwyczajów liturgicznych, które dawniej były praktykowane. One są tutaj opisane bardzo dobrze. No i jest przekrój całego roku, więc tych wszystkich świąt kalendarzowych również. Chociaż to jest zupełnie inny klimat, bo chcę nawiązać do tego, że Ania z Zielonego Wzgórza jest osadzona mniej więcej w tym samym czasie, tylko że właśnie w innym kraju, no bo tam jest Kanada, tutaj mamy polską wieś, więc te zwyczaje i ta atmosfera jest zupełnie różna, ale jednak we mnie wywołuje te same emocje, tą samą nostalgię, tęsknotę i no, przynosi mi jakąś ulgę to czytanie, to znaczy ciężko to wytłumaczyć. Jest to dla mnie wzruszające, a jednocześnie jest dużą inspiracją, żeby zatroszczyć się o taką wartość w życiu. Nie wiem, czy to jest jasne, co chcę powiedzieć, ale są to książki, które po prostu wpływają na to, że taka prostota życia nabiera dużej wartości i chce się ją po prostu, chce się o nią zatroszczyć i praktykować takie życie, które naprawdę będzie wartościowe. No i można by powiedzieć, że to tylko książka i że nie warto się tak egzaltować nad nią, ale no takie te książki wywołują we mnie wrażenia, więc po to jest ten film, żebym trochę się właśnie wynurzyła z takich przemyśleń. Jeszcze, co może być trochę kontrowersyjne, moim zdaniem te książki są bardzo magiczne. To znaczy, to absolutnie nie jest realizm magiczny i to nie miał być realizm magiczny. Są to jak najbardziej książki realistyczne, naturalistyczne, ale przez to, że one we mnie wywołują takie duże emocje, no to ja widzę w tych opisach, czy opisach przyrody, czy opisach prac, jest to pewna dla mnie rytualność, która ma taki pierwiastek magii w sobie. No nie wiem, może ja też jestem pod wpływem takiej chłopomanii i nie patrzę na to zupełnie trzeźwo, ale naprawdę polecam Chłopów. Wiem, że to jest lektura, której się raczej unika i no, nie wiem z jakiego powodu zaleca się, czy też nauczyciele zalecają, żeby opisów nie czytać, a skupiać się na dialogach. Moim zdaniem jest to absurdalne, bo tutaj właśnie w Chłopach te opisy no, pełnią najważniejszą rolę tak naprawdę i przynajmniej dla mnie to jest coś, czego ja szukam w tej książce i dzięki czemu ją tak bardzo polubiłam, więc naprawdę bardzo polecam. Teraz przejdę do książki, której nie mam tutaj przy sobie, bo no, nigdy jej nie miałam w swojej bibliotece. Ja ją przeczytałam będąc u koleżanki, spędzając u niej kilka dni, sięgnęłam po pierwszą z brzegu książkę, ponieważ ona miała ogromną bibliotekę w domu. Wybrałam zupełnie przypadkową książkę Olgi Tokarczuk, której nigdy wcześniej wówczas nie czytałam. I była to książka Prawiek i inne czasy. I tak jak sięgnęłam po nią rano po śniadaniu, tak przesiedziałam z nią cały dzień i skończyłam ją po południu. Przeczytałam ją za jednym zamachem, bo nie mogłam się od niej oderwać. Tak więc to jest kolejna książka, o której chcę opowiedzieć. Ja czytałam to wydanie z 2015 roku z wydawnictwa literackiego, natomiast oryginał został wydany w 1996 i to jest pierwsza chyba z takich książek Olgi Tokarczuk, która przyniosła jej większą rozpoznawalność i wydaje mi się, że do dzisiaj jest uznawana za jedną z najlepszych jej książek. Przynajmniej dla mnie jest na pewno najlepszą jej książką, którą przeczytałam, a od tamtej pory zdążyłam przeczytać już dużo więcej jej twórczości. Nie wiem, czy też tak macie, ale z książkami Olgi Tokarczuk mam trochę tak, że ta fabuła z różnych książek zlewa mi się trochę w całość. One nie są takie... Te fabuły nie są na tyle charakterystyczne, żebym ja potrafiła opowiedzieć o nich od początku do końca, bo one mi się właśnie zlewają w taką jedną historię. Jest tylko kilka książek, które tak wyraźnie pamiętam, kogo one dotyczyły i jak ta historia przebiegała. Natomiast jeśli chodzi o Prawiek i inne czasy, no jest to powieść obyczajowa z elementami realizmu magicznego. I to w ogóle było pierwsze moje spotkanie z realizmem magicznym w książce. Jest to historia o ludziach, którzy zamieszkują wieś czy miejscowość Prawiek rozrzucona na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
poznajemy historię 3 pokoleń, głównie rodziny niebieskich i boskich, które są uwikłane w jakiś sposób w różne wydarzenia, ważniejsze wydarzenia historyczne Polski. Ale to, co jest tam ważniejsze, to przeplatanie się tego ich życia codziennego z pewnego rodzaju metafizyką świata. To znaczy jest tam dużo tych elementów magicznych, na przykład sama ta wieś Prawiek jest strzeżona przez 4 aniołów, no, którzy są właśnie takimi aniołami, stróżami tej wsi i tych bohaterów i w ogóle tej historii. Sama konstrukcja tej książki jest dosyć mocno poszatkowana, to znaczy rozdziałów jest bardzo dużo, są one bardzo krótkie i wszystkie są nazwane zaczynając się od słowa czas, to znaczy na przykład czas Michała, czas Misi, czas Kłoski i tak dalej. I ta fragmentaryczność sprawia, że no można się w tej fabule pogubić, ale ona tak naprawdę dla mnie nie ma, no nie mam takiej potrzeby spójności tej fabuły, bo to trochę nie o to tam chodzi, jak dla mnie. Ja to interpretuję trochę tak, że tutaj pokazuje się tego człowieka jako taki byt, który jest po prostu jakimś pierwiastkiem tej większej historii i nie ma tej takiej, to znaczy jest jednostkowość, jesteśmy sami w sobie pełną kreacją i pełną postacią, ale jednocześnie człowiek jest właśnie wplątany w losy czegoś większego i jest bardzo silnie powiązany z porządkami świata, które są niezależne od niego. Chociaż ta historia jest osadzona w jakichś konkretnych ramach czasowych i uwiązana do konkretnych wydarzeń, to nie ma znaczenia trochę, czy dzieje się w tym wieku, czy dzieje się w średniowieczu, czy w starożytności, czy w przyszłości, bo te zasady są zawsze takie same, są niezmienne i człowiek jest im podporządkowany. I tutaj właśnie ta codzienność, ta prostota, czy też brutalność świata, w którym żyjemy, przeplata się z tym mitem, z religią, z jakąś metafizyką czy baśnią, która jest trochę nieuchwytna. I właśnie te opisy czy tej cykliczności, czy natury, czy życia, one są bardzo plastyczne i to jest coś, co mnie urzekło i co bardzo mi pasowało w tej historii. Być może przez to, że było też to pierwsze spotkanie moje z realizmem magicznym, to wywarło na mnie to takie duże wrażenie. To jest też książka, którą czytałam tylko ten jedyny raz, więc nie wiem, czy jakbym ją przeczytała dzisiaj, już mając trochę większe doświadczenie, to czy ona nadal tak bardzo by na mnie wpłynęła jak wtedy. Pamiętam, że byłam nią naprawdę oczarowana i zachłysnęłam się nią momentalnie, przez to, jak ona była napisana i było to coś dla mnie bardzo niecodziennego, nietypowego i podobne wrażenie też zrobiła na mnie książka Dom dzienny, dom nocny, też Olgi Tokarczuk, która chyba wyszła zaraz po Prawieku. Żadna późniejsza, którą przeczytałam, już tego wrażenia we mnie nie wywarła. Już no być może sama proza Olgi Tokarczuk się zmieniła, ale no te dwie, a w szczególności Prawiek, naprawdę bardzo, bardzo polecam. No bo jest to coś jednak oryginalnego i czyta się to lekko, szybko, bo te rozdziały są naprawdę krótkie, a jednocześnie przez to, że one są takie plastyczne i jest takie dogłębne wejrzenie, trochę jakbyśmy rozkopali ziemię i tam się przyglądali, co jest w środku w tej ziemi, co tam pełza i jakie tam są korzonki i tak dalej, to z tym mi się trochę kojarzy Prawiek, z takim grzebaniem w ziemi. Tak, no teraz jak o tym myślę dłużej, to Prawiek to właśnie dla mnie taki obraz rozkopanej ziemi, ale takiej pulchnej, parującej i żeby się tak chciało zanurzyć w niej ręce i tam babrać się w tej ziemi. To taka jest ta książka właśnie. Wydaje mi się, że to porównanie by się spodobało akurat pani Tokarczuk. No i teraz przenosimy się do ostatniej książki i do Nowego Kontynentu, bo opowiem Wam o książce Ewa Luna
autorstwa Isabel Allende, czyli autorki pochodzącej z Chile, z Ameryki Południowej. Ja tą książkę dostałam od bliskiej koleżanki kiedyś na święta, też parę lat temu. I to było moje pierwsze spotkanie w ogóle z prozą Ameryki Południowej i z Isabel Allende również. To była moja pierwsza jej książka, którą przeczytałam. Garść takich technicznych informacji, czyli pierwsze wydanie Ewy Luny to był rok 1987, natomiast pierwsze polskie wydanie to był rok 1997, czyli 10 lat później. Ewa Luna, czyli główna bohaterka tej powieści, to sierota obdarzona bardzo dużą wyobraźnią. Może to brzmi znajomo z pewną postacią, o której już dzisiaj mówiłam, ale chyba mnie takie postacie bardzo przyciągają, bo momentalnie jak zaczęłam tą książkę czytać, to wciągnęłam się w nią już po kilku stronach. Jeśli chodzi o fabułę, no to właśnie tytułowa Ewa w wieku 7 lat zostaje osierocona i no, wyrusza w taką życiową podróż tak naprawdę po różnych domach, trafia do różnych domów, do różnych rodzin, przedzierając się przez życie dzięki temu, że opowiada historię i poprzez te swoje historie trochę kreuje rzeczywistość, ale też ratuje ją z różnych opresyjnych sytuacji i dzięki temu ona jest w stanie przetrwać, przeżyć i torować sobie jakąś tą drogę w ciężkim i samotnym życiu. Ewa dorasta w takich burzliwych czasach i burzliwych realiach, ponieważ ta historia osadzona jest w Ameryce Południowej mniej więcej w połowie XX wieku i rozciąga się do końca XX wieku. Jak wiadomo, Ameryka Południowa to dosyć takie burzliwe politycznie miejsce i tutaj w tej książce jest to też bardzo wyraźnie opisane. To znaczy cała ta brutalność i dyktatura i bieda, czy taka po prostu beznadzieja jest tutaj opisana i z tym również mierzy się główna bohaterka, z tym wykluczeniem, z biedą, z przemocą, która w tamtych rejonach i w tamtym czasie jest no, na porządku dziennym. Mimo tego konfliktowego środowiska i niebezpiecznych warunków Ewa zostaje przygarnięta przez pewną postać, która później staje się jej bliska no i tam tak naprawdę odkrywa swoją dojrzałość, dorosłość i staje się naprawdę silną kobietą, która zna swoją wartość, zna swoją moc i zna swoje dobre strony, czyli to, że jest w stanie opowiadać te historie, które tak naprawdę są jej sposobem na życie. I wydaje mi się, że to był ten element, który mnie urzekł najbardziej w tej książce, to znaczy ta jej przemiana z dzielnej, chociaż dosyć zagubionej dziewczyny w dojrzałą, dorosłą kobietę, znającą swoją wartość i mającą naprawdę bardzo dużą czarodziejską moc w sobie. Jednocześnie jest to też historia o poszukiwaniu domu, o odkrywaniu tego, czym jest dla nas dom i budowaniu sobie trochę swojej własnej rodziny, o poszukiwaniu miłości, takiej czystej, prostej miłości, która będzie nas uskrzydlać po prostu przez resztę życia. Dla mnie w tamtym etapie, w którym byłam w życiu, no, była to historia, z którą mogłam się utożsamić i przez to też pewnie zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Już po prawieku uzmysłowiłam sobie, że realizm magiczny bardzo dobrze mi się czyta i bardzo dobrze na mnie wpływa i bardzo mi się podoba po prostu konstrukcja takiego stylu, chociaż też nie wszyscy autorzy mi odpowiadają, ale to, jak pisze pani Isabel Allende, trafia do mnie momentalnie, już po pierwszych zdaniach jej książki zupełnie mnie pochłaniają. Ta historia zadziałała na mnie trochę podobnie jak Ania z Zielonego Wzgórza. Unikając tego porównania, że to są obie sieroty, które czerpią ze swojej mocy wyobraźni, to same te postacie, które właśnie tymi swoimi słowami i tą zdolnością do opowiadania są w stanie kierować swoim życiem i trochę zaczarowywać je w ten sposób, że ta rzeczywistość jest w stanie się zmienić pod wpływem ich słów, tak zmienić
niedosłownie. A warto też jeszcze wspomnieć, że proza Isabel Allende jest bardzo kobieca. Te postacie kobiece są dobrze wykreowane, to znaczy one są i charakterne, i jednocześnie niezależne, i silne, ale nie tracą przy tym takiej wrażliwości i delikatności, którą ja lubię i której w bohaterkach poszukuję. To jest też jedna z książek, co mi się nieczęsto zdarza, że ja siądę i za jednym zamachem prawie czytam całą książkę na raz. Ona co prawda nie jest długa, no tutaj to wydanie ma 360 stron, tak dosyć gęsto zadrukowanych, ale czyta się to naprawdę bardzo szybko. I pozostałe książki Isabel Allende, które czytałam, też podobały mi się, chociaż no nie wywarły aż takiego dużego wrażenia jak ta pierwsza, którą przeczytałam. I Ewę Lunę też na pewno będę chciała sobie kiedyś powtórzyć, bo do tej pory ją czytałam tylko raz. Ale dobrze ją będzie za jakiś czas przeczytać, żeby zweryfikować, czy nadal robi na mnie takie wrażenie. Chociaż no, dla mnie się liczy trochę to pierwsze wrażenie i to, że właśnie te parę lat temu byłam nią zachwycona, zachłysnęłam się nią no i do tej pory myślę o niej bardzo dobrze i 4, o których opowiedziałam, one właśnie trzymały mnie później długo w swoich w tych emocjach, które ja przeżywałam czytając je. No i to nieczęsto taki stan się zdarza u mnie, więc to jest dla mnie duży wyznacznik, że jest to wartościowa książka. No i to by było na dzisiaj w zasadzie wszystko. Teraz jak tak opisałam sobie te książki i patrzę na nie trochę już z boku, to widzę, że jest kilka cech, które łączy te wszystkie historie w całość. Widzę, że ja szukam jednak tej mocy opowieści, tej metamorfozy bohatera, a jednocześnie potrzebuję światów, które pokazują tą baśniowość i metafizykę życia, która na pierwszy rzut oka nie jest widoczna, więc ten realizm magiczny jest jednak czymś, co bardzo mi odpowiada i realizm z magią, którą ja tam wyczuwam, chociaż ona nie jest taka dosłowna. To są książki, które na pewno wpłynęły na mnie jako na osobę i na moją wrażliwość, ale też na mój gust czytelniczy, więc jeśli znacie może książki w podobnym klimacie, czy czujecie, że mogą mi się spodobać, bo mają coś wspólnego z tymi, które opisałam, to dajcie znać, chętnie się z nimi zapoznam. Wy też możecie napisać o książkach, które wywarły na Was bardzo duże wrażenie, bo to zawsze duża wartość się tym dzielić. A na dzisiaj to już wszystko, więc widzimy się wkrótce w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!